To, że premiera Stalkera 2 została opóźniona o całe 8 miesięcy w żadnym wypadku nie jest wiadomością dobrą. Wiecie to doskonale z poprzedniego materiału, w którym przedstawiłem 5 kwestii, które powinny nas wszystkich zaniepokoić. Co? Jak to? Nie oglądaliście? No to na co czekacie? Już? Obejrzane? No to dobra, jedziemy dalej. Generalnie przesuwanie premier gier, no to jest śliska sprawa, która w większości przypadków oczywiście słusznie kojarzy nam się z problemami w danych studiach. Żyjemy w świecie wspierania gier przez lata, co ma swoje dobre strony naturalnie, bo często oznacza chociażby więcej kontentu w ramach ulubionej produkcji, ale ma też naturalnie swoje złe strony, takie jak na przykład to, że tłuste patche na premierę to coś normalnego, a błędy, z którymi gracze często mierzą się miesiącami, pomimo tego wspierania gier ciągle nie są usuwane i my nawet tak do końca nie jesteśmy świadomi, dlaczego tak jest. Przykład Cyberpunka oczywiście jest aktualny, ale jednocześnie tak wyświechtany, że chyba damy mu spokój. Przykład Scalebound w odniesieniu chociażby do tego, że tutaj podobnie jak przy Stalkerze 2 dużą rolę odgrywał Microsoft, byłby już chyba lepszy, tylko że nie będziemy z tych przykładów korzystać, no bo bądź co bądź nakreślają wizję, która dzisiaj nas nie interesuje. Ponieważ dziś jesteśmy optymistami i przygotowałem dla Was 5 pozytywów, jakie niesie przesunięcie premiery Stalkera 2, a jak optymizm, pozytywy, no i też nowy rok, no to czas na nowe, pozytywne intro. Dla nowych widzów jeszcze takie krótkie wyjaśnienie. Te nowe intra pojawiają się w sumie co roku. Jedne są takie pół żartem, pół serio, najczęściej pół serio, najczęściej 1/10 serio, a reszta żartem. Stalker 2 oryginalnie został zapowiedziany w sierpniu 2010 roku. Datę premiery wstępnie wyznaczono na 2012, a już 14 miesięcy później gra trafiła do kosza razem zresztą z całym studiem GSC. Jeśli spojrzymy w przeszłość, no to minęło cholernie dużo czasu, bo dekada od pierwszej daty wydania, tej pierwszej zaplanowanej, no i w jakkolwiek złym stanie obecnie nie byłby Stalker 2, tak no zostało nam już zdecydowanie mniej oczekiwania. Nie wiemy tak naprawdę jak wygląda umowa pomiędzy Microsoftem a GSC, no ale gigant z Redmond na pewno zainwestował w rozwój gry i to na pewno niemałą kwotę. Podobnie jak swojego czasu THQ, czyli wydawca Cienia Czarnobyla 15 lat temu. No i o ile możemy się spierać, czy martwo od 2012 roku THQ postępowało fair w stosunku do GSC, ponaglając studio, no to wynikiem tego ponaglania jest ostatecznie wydany Cień Czarnobyla. No i jasne, no są tam wycięte mechaniki, jest dokrojona lista lokacji, całość jest zdecydowanie mniej ambitna niż w pierwotnych planach, no ale jednak gra trafiła na sklepowe półki. Gdyby nie THQ, GSC prawdopodobnie jeszcze przez kilka lat goniłoby króliczka, starając się doścignąć swoją oryginalną, niemożliwą wówczas do zrealizowania wizję. No i podobnie, bo oczywiście może być z Microsoftem, który też przecież ma terminy, no i prawie na pewno stawia konkretne wymagania. Być może tak długo jak Stalker 2 ma zadebiutować jeszcze w tym roku, no to nie ma problemu. Co prawda wypadnięcie gry z ramówki Game Passa na drugi kwartał 2022 no to spory cios, a w listopadzie, w ulubiony dzień roku Todda Howarda, ma wyjść wreszcie Starfield, które pewnie podbierze Stalkerowi 2 sporo graczy. No ale hej, to już nie jest nasze zmartwienie. Dla nas powinno być ważne tylko to, że GSC przesunęło datę na inny miesiąc, ale ciągle tego samego roku. I to jest chyba pierwszy raz w historii studia, ponad 20-letniej historii studia, kiedy premiera ich gry została przesunięta na tak nieodległy termin. Słowem, mogło być gorzej. W 1995 roku wychodzi gra Witchaven i jest pięknie, a 2 lata później ukazuje się Blood, który co prawda nie ma z tym materiałem nic wspólnego, ale wykorzystuje okazję, by o tej grze wspomnieć. Witchaven, Blood, Shadow Warrior czy wreszcie Duke Nukem 3D dzielą wspólny silnik nazywany Build. Rok po premierze Duke'a studio 3D Realms ogłasza start prac nad Duke Nukem Forever opartym już na silniku Quake'a 2.
a w kolejnych latach w sklepach pojawią się preordery. No i są to preordery na grę, która ostatecznie ukaże się dopiero za 14 lat, bo w 2011 roku. Abstrahując od jakości samego Atomowego Księcia na zawsze, to każdy, kto posiadał oryginalny dowód zakupu gry w preorderze, ten preorder mógł sobie zrealizować. Wyszło bardzo fajnie, no ale na miejscu zamawiających zastanowiłbym się 2 razy, zanim zamówiłbym kolejną grę w przedsprzedaży. No i ludzie, którzy po ogłoszeniu NFT, a także po ogłoszeniu przesunięcia daty premiery anulują zamówienia lub już anulowali zamówienia na Stalkera 2, także się zastanowią, nim sięgną po grę jeszcze raz. Plotki mówią, że ilość wycofanych egzemplarzy była tak duża, że studio w jakiś sposób to nawet odczuło. No i bardzo dobrze, bo bez względu na to, co próbowałyby wmówić graczom złotouste działy marketingu, to większość gier robi się dla pieniędzy, nie dla idei. Oczywiście, jeśli idzie za tym jakaś idea, no to bardzo dobrze, ale mówimy tutaj raczej o konkretnych, jednostkowych przypadkach, jak na przykład Able Gamers, walczące z izolacją społeczną osób niepełnosprawnych właśnie przez gry wideo, a nie o konkretnych grach. Preordery Stalkera 2 nie mają tak naprawdę innego celu, jak sfinansowanie dalszej produkcji gry. Podobnie zresztą jak próby wprowadzenia NFT. I w tym momencie gracze, głosując portfelem, pokazują, czego tak naprawdę chcą, a co im się nie podoba. No i o ile jest już za późno zdecydowanie na walkę z dalszą monetyzacją płatnych gier, tak w tym przypadku zdecydowana reakcja społeczności może spowodować, że GSC znajdzie ten złoty środek pomiędzy chęcią dodatkowego zarobku, a wynagradzeniem fanów, którzy zdecydują się rzucić grosza Stalkerowi. Stalker 2 ma mieć ogromny świat napędzany przez Unreal Engine, no i żyjący świat dzięki magii Dimy Jasanewa w postaci systemu Alive 2.0. Wyrecytowanie tego zdania zajęło mi raptem kilka sekund, a przygotowanie gry spełniającej te kryteria no to minimum 2 lata pracy, zakładając, że zespół jest zgrany, doświadczony, no i wszystko idzie jak trzeba. Przy pracy nad Stalkerem 2 prawie na pewno tak nie jest, czego dowodem jest chociażby kiepski marketing i brak wiarygodnych materiałów z samej rozgrywki. Im więcej czasu mija, tym z większą presją muszą mierzyć się poszczególni deweloperzy. No i kilka dodatkowych miesięcy to oczywiście chwila wytchnienia dla nich, ale w szerszej perspektywie także mniejsza presja i większa kultura pracy. No a porządek w studiu przedkłada się z kolei na mniej błędów i bardziej dopracowaną grę. Możemy nie wierzyć GSC w kwestii dopracowania i polerowania gry, no bo te wszystkie ich duże premiery miały swoje problemy. Nawet ostatnia gra studia, czyli Kozacy 3, będąca dziwacznym miszmaszem czegoś nowego i remake'u pierwszej odsłony serii, miała zatrważającą ilość bugów. Ba, no niektóre nawet odziedziczyła po wspomnianej pierwszej części. Jak to jest możliwe, że błędy przeniosły się na przestrzeni 15 lat, jakie dzielą obydwie produkcje, nie mam zielonego pojęcia i chyba nawet nie chcę wiedzieć. Cień Czarnobyla, czy najbardziej skrzywdzone Czyste Niebo również miały swoje problemy, rozwiązywane zresztą w kolejnych latach przez moderów. Chyba tylko Zew Prypeci w pierwszej wersji, jaka trafiła do sklepów, udał się na tyle dobrze, że nie wymagał pilnego łatania. No a teraz jest nowa technologia, inny silnik, dużo większy zespół, ogromna ambicja, no i imponująco brzmiące plany. Co może pójść nie tak? 8 miesięcy w kwestii takich rzeczy jak dopracowanie mechanik, gruntowne testy, naprawienie błędów to tak naprawdę nie jest dużo, szczególnie przy grze z otwartym światem, no ale i tak więcej niż te 3 miesiące, jakie dzieliły nas od pierwszej daty premiery. Zatem jeśli chodzi o stan gry w momencie, w którym ona wyjdzie, to te dodatkowe kilka miesięcy sprawdzania mogą jej wyjść tylko na dobre. No a te wszystkie wymienione wcześniej pozytywne aspekty przesunięcia daty premiery dadzą nam, miejmy nadzieję, lepszą grę. Oczywiście, gdybyśmy chcieli przyjrzeć się wszystkim zagadkowym przypadkom związanym z produkcją Stalkera 2, omówić coraz gorętsze plotki albo odnieść się do szytych grubymi nićmi przecieków, no to prawdopodobnie cały obrazek nie byłby tak różowy. Tylko tak naprawdę po co to robić? Wiecie, jako konsumenci chcemy, żeby produkt końcowy, czyli gra, spełnił nasze oczekiwania. No i jakkolwiek byśmy na to nie spojrzeli, to ten dodatkowy czas po prostu zwiększa szanse na to, że tak się właśnie
stanie. GSC, pamiętajcie, jest troszkę w klinczu, no bo z jednej strony Microsoft i konieczność wydania gry w Game Passie, z drugiej strony polityka takich sklepów jak Steam, z trzeciej strony preordery będące przecież sporym zobowiązaniem wobec fanów, no i też sami fani, którzy ewentualnych potknięć nie wybaczają. Poza tym, no nie zakładam, że GSC chce przygotować złą grę. Myślę, że chłopaki starają się zrobić to najlepiej jak mogą, a jak wyjdzie, no to przekonamy się, kiedy gra już wyjdzie. Niewątpliwie na szali leży reputacja, a kto wie, czy nie również istnienie samego studia GSC, które jest uzależnione od tego, jak to będzie ze Stalkerem 2. Każde opóźnienie naturalnie jest bolesne i generuje masę pytań, choć ostatecznie może wyjść samej grze na dobre. Jak powiedział Shigeru Miyamoto, opóźniona gra może być dobra, ale wydana za szybko będzie na zawsze zła. No i ten cytat, choć podobnie jak narzekanie na Cyberpunka jest już trochę wyświechtany, myślę, że pasuje jak ulał, żeby skończyć ten materiał. Także głowa do góry jeszcze raz, trzymajcie się i dobre polowanie. Stalker.